szukam najlepszego filmowca w Polsce, a dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo w kolaboracji z WK Dzik. Witamy na WK Dzik. Wybrałem 4 filmowców spośród ponad 160 osób z całej Polski i nie powiedziałem im absolutnie nic. O, ale lipa, nie zdążyłem tego zrobić, ty. Nie wiedzą, gdzie kręcimy, nie wiedzą, co kręcimy. A ich zadanie jest brutalnie proste. Stworzyć 45-sekundową reklamę produktów WK Dzik w warunkach, które kompletnie się nie spodziewają. I tylko jeden z nich poradzi sobie najlepiej. No i koniec. Gratulacje. Brawa, brawa. Dziękuję. I to jest właśnie najlepszy filmowiec w Polsce challenge. Miłego oglądania. Właśnie na tej siłowni, na legendarnej siłowni, gdzie powstawają odcinki WK Dzik, będą uczestnicy realizowali zadanie konkursowe z produktami od WK Dzik. Jakimi? 4 kategorie produktów, bo 4 dzisiaj uczestników. Mamy tutaj do dyspozycji batony, boosta, energetyki i suplementy. Uczestnik, gdy tutaj przyjedzie, będzie losował, który z tych produktów będzie musiał wykorzystać w reklamie realizowanej w tym miejscu. Jak widzicie, światło tutaj w tym miejscu nie zachwyca, ale wyciągnęliśmy wnioski i w tym roku mamy światła więcej, a przede wszystkim uczestnicy za pomocą Dawida Cechmajstra będą mogli to światło sobie ustawić według własnych preferencji. Jestem Dawid, reprezentuję firmę Filmbeast. Dzisiaj na planie zapewnialiśmy oświetlenie do tego challenge'u, pomagaliśmy uczestnikom w tym, aby ich materiały wyglądały prestiżowo. Parę sprzętów LEDowych, kilka jednostek różnej mocy, do tego modyfikatory, wszelkiego rodzaju rameczki, zmiękczacze. Taki staraliśmy się stworzyć mały plac zabaw dla naszych uczestników. A przy preferencjach będąc, jedna się tutaj nie zmienia. Niezmiennie Panasonic. Dzisiaj mamy do dyspozycji najbardziej topowe sprzęty. S1 drugiej generacji, S1 drugiej generacji z R-ką, całą optykę, monitor i klatkę. Każdy uczestnik wybierze sobie to, co chce i będzie mógł sobie pracować. Ale z kim? Pro zawodniczka organizacji WNBF i ambasador WK Dzik. Największą zmianą jest to, że uczestnicy będą przez nas przewożeni tutaj, a gdy przyjedziemy na miejsce, założymy im opaskę. Ja już jestem zestresowany, a co dopiero oni. Chodźcie, jedziemy po pierwszego uczestnika. Uczestnicy walczą o fantastyczne nagrody. Lumix S1 Mark II z obiektywem 24-62-8 za pierwsze miejsce, Lumix S9 z obiektywem 18-40 za drugie miejsce i trzecie miejsce z słuchawkami Technicsa. Jak tam masz stresa? Ja się zestresowałem, jak tutaj przyjechałem. Naprawdę, jak byłem wczoraj na miejscówce, ja się tak nie stresowałem, ale jak dzisiaj zobaczyłem światło, miejscówkę ludzi, to ja jestem zestresowany, a co dopiero jak ktoś tam będzie wprowadzany, jeszcze zrobimy taką atmosferę ciszy, zaskoczenia. No ja się jaram się, że to się udało i że działamy i to jest naprawdę coś. Zostawcie koniecznie łapę w górę, dajcie znać, który uczestnik waszym zdaniem zrobił najlepszą robotę. Dobra, to co, atakujemy go? O kurczę, co tutaj mamy za samochodzik przepiękny. Przywitam się od razu, siema, witam. Siemanko, jestem Patryk. Przyjechałem tutaj do Was z Warszawy, więc jakoś super daleko nie miałem, aczkolwiek stąd nie pochodzę. Pochodzę z malutkiej miejscowości w województwie wielkopolskim. Część życia spędziłem w Poznaniu, zaczynając moją przygodę z filmem, która zaprowadziła mnie później do Warszawy. Tutaj zacząłem robić troszeczkę większe projekty. Ja przeważnie kręcę teledyski w skali mikro i makro, więc tego robię najwięcej, aczkolwiek inne formy typu reklama, rolki, wiadomo, że też takie zlecenia mi wpadają, ale głównie to są teledyski, tego robię najwięcej. Jestem w takim kolektywie UFO Slide, pozdrawiam chłopaków, jeśli to się nagrywa. No i tutaj właśnie sobie wspólnie pracujemy nad projektami. Stresik na początku, jak mnie odbieraliście, może trochę był, jak już z Wami pogadałem, no to zaczęło być luźniej. Przyszedłem tutaj, zobaczyłem, że mamy ciekawe miejsce do filmowania, więc też jakby byłem z tego zadowolony, nerwy mi trochę spadły, ale to była tylko podpucha. Tak, dobrze, że jest też troszeczkę czasu na przygotowanie, z tego co słyszałem. Pół godziny. Tak, pół godziny. No także myślę, że w pół godziny coś wymyślimy, w godzinkę nakręcimy. Mega śmieszna sytuacja, nie? No, to jest YouTube, to jest content. Takich rzeczy nie było. Zostawiajcie łapy w górę i komentujcie. Pierwsza sprawa, którą od Ciebie potrzebuję, to żebyś wybrał cyfrę od 1 do 4. 1. To jest ważne w kontekście naszego zadania. Twoim zadaniem dzisiaj będzie zorganizowanie reklamy nagrywanej w poziomie. Maksymalnie efekt finalny ma trwać 45 sekund. Musisz wyobrazić sobie, ta reklama będzie używana w telewizji, na przykład na billboardach gdzieś w mieście, gdzieś w dystrybucji internetowej, na przykład na YouTubie. Zaczynałem od naprawdę malutkich projektów, po prostu w rejonach, w których się
wychowałem, nie miałem zbyt wielu, że tak powiem, opcji nauki. Też studiowałem, ale co innego, studiowałem technologię chemiczną. W międzyczasie gdzieś właśnie uczyłem się operatorki, która towarzyszyła po prostu nagrywaniu moich treningów parkurowych, bo właśnie skaczę parkour i tak właśnie zaczynaliśmy z kolegami. Tą cyferkę wybrałeś dlatego, ponieważ mamy 4 kategorie produktu i ty właśnie wybrałeś sobie pierwszą i zaraz poznasz ten fizyczny produkt, który musisz w tej reklamie zaprezentować. Zaraz jak zdejmę ci opaskę, za twoimi plecami jest cały sprzęt od Panasonica, który sobie będziesz setupował. Klient, który jest dzisiaj obecny tutaj z nami na planie, prosi o to uwzględnić jakby brief tego produktu, czyli musimy pokazać, że to są nowe smaki w tych produktach, że mają pełnowartościowe makro i że są bez dodatku cukru. Jesteś gotowy? Tak, tak. Dobra, to startujemy timer. No i ruszamy. Patryk ma swoje pierwsze pół godziny na to, żeby wszystko sobie przygotować przed finalną godziną, gdzie będzie realizował ujęcia. Tak, to jest moja naturalna praktyka, żeby zawsze troszeczkę zastanowić się nad tym, co będę tak naprawdę realizował. Staram się przygotowywać do wszystkich teledysków, do wszystkich produkcji, które robię wcześniej, tak żeby preprodukcja była zamknięta po prostu przed realizacją zdjęć. Ja potrzebuję 10 minut dla siebie, po prostu jak będę sam, to jakby w największym skupieniu to zrobię, dlatego się odklejam na 10 minutek i zaraz się widzimy. W przyszłym roku było dosyć podobnie, że uczestnicy potrzebowali takiego chwili dla siebie. To w sumie jest bardzo ważne, nie? Bo poznajesz zadanie, poznajesz uczestników, przestrzeń. To jest właśnie ten czynnik stresogenny. Tylko dla mnie reklama batonu była ciężka po prostu. Łatwiej by było energola zrobić. Nie? Chcesz content? Oglądasz właśnie challenge najlepszego filmowca w Polsce, ale to nie wszystko, co przygotowałem dla Was, bo już za tydzień będę publikował kolejny mój challenge, czyli będę szukał najlepszego montażysty. Czyli 5 montażystów będzie pracowało na tym samym materiale, który przywiózł Tomek Sticky, czyli totalny przekocur, jeżeli chodzi o montaż w Polsce i na całym świecie. A dla wszystkich tych, którzy uwielbiają oglądać making-offy, przygotowaliśmy 2. Jeden, który pokazuje bardzo detalicznie, jak przygotowaliśmy się do najlepszego filmowca w Polsce challenge, oraz drugi, który pokazuje, jak pracowaliśmy na planie odcinka z najlepszym montażystą challenge. Daty zapisane? Jeżeli tak, to dalej oglądajmy ten odcinek. No dobra, powiedziałem, że nie ma stresiku, lekki jest, bo już mi się ręce trzęsą. Słuchaj, administrację będzie można zaraz zgasić, postawiam sobie kamerkę, no i muszę przemyśleć. Dobra, mam taką sprytną apkę, która na telefonie symuluje wielkości matryc i ogniskowych. No, będziecie mieli tutaj problem ze mną, bo ja będę wszystko grał na ciemno, więc raczej w takie kontrze pewnie. Ja tylko dopiję dzika i możemy startować, jakby wszystko wiem, więc już tutaj nic nie ustalam, nawet mogę aparat tutaj zostawić. Jak widzicie, warunki na miejscu się już drastycznie zmieniły, bo tu już jest zostawiony plan, a my ruszamy z pierwszym uczestnikiem, mamy równą godzinę. Dokładnie. Niech stanie się ten historyczny moment drugiej edycji. Pierwszy uczestnik, klikamy timer, no i powodzonka. Super, dzięki wielkie. Okej, to bym poprosił moich aktorów, tutaj jakoś bardzo super się nie będziemy śpieszyć, myślę, że czasu nam wystarczy. Dobrze zapamiętajcie ten moment. Słuchajcie, pierwsze ujęcie jest bardzo proste, bo po prostu przejdziemy koło dzika, także tak. A więc tak jak na początku było bardzo luźno i postarane, tak końcówka była troszeczkę bardziej chaotyczna, ale wydaje mi się, że w tej samej konwencji udało się dowieść wszystkie ujęcia. Muszę się zastanowić, czy jakby to jest git, no to już widzę, że jednak czasu będzie brakować, okej, ale to jest całkiem ciekawe. A ty, widzu, jak uważasz, czy godzina czasu to dużo, czy mało? Jestem ciekaw twojego zdania, koniecznie napisz w komentarzu. Dawid, będziesz miał jakąś szpulę, przedłużacz? Albo kabel dwójkowy jakiś dłuższy, żeby to może czekaj, bo zastanawiam się, czy to jest... Dawid, nasz oświetleniowiec, nie może sugerować tego setupu światła. Każdy uczestnik musi jemu powiedzieć, jakie efekty i co konkretnie potrzebuje. Sobie wchodzili. Tą rolkę masz na tym, nie? Na kółkach, prawda? Dobra, to tą rolkę od razu dawaj gdzieś tutaj. Zgasiłem całe światło z administracji, zapaliłem sobie 2 jednostki kontrowe, które gdzieś tam dawały nam też prosy cały czas w tle i światło topowe na boomie, Rollflex nad aktorami. Wydaje mi się, że to jest całkiem smaczne. Dobra, słuchaj, ja się zajmę tamtym, ja go ustawię w tą stronę, a ty jakbyś ustawił tam w stronę, wiesz, żeby to było takie dwupłaszczyznowe po prostu. Wiesz co, przestawiam po prostu lampy, tam mieliśmy taki detal na początek, tak naprawdę to jest smaczek, który nawet nie wiem czy wejdzie, takie ujęcie sobie wymyśliłem. Zaraz, dobra? Zaraz ten.
A teraz po prostu chcę zrobić takie bardziej ogólne wejście na siłownię, żeby też więcej było widać wszystkich maszyn. Cała ta moja historia będzie się opierała na tym, że po prostu para znajomych idzie sobie na siłownię poćwiczyć i jest fajny trening, natomiast wiadomo, zaczyna się po jakimś czasie robić ciężko, pompa wchodzi tak, ale wtedy też wjeżdża Dzik, baton Dzik, który był naszym produktem tutaj do obgrania, pod numerem 1 go wylosowałem. Były 3 smaki, ja zdecydowałem się tak naprawdę w story zawrzeć tylko jeden, ale później dokręciłem jeszcze ujęcia produktowe i spróbuję to wyciągnąć po prostu lektorem lub jakimiś adnotacjami, które będą naniesione na film. Dobra, to zaczyna już wyglądać naprawdę fajnie. Godzina na nagrania reklamy to jest bardzo mało. Musimy poczekać, aż będzie, wiesz, idealnie. Także wolę mniej ujęć, wiesz, jakby, które mi bardziej pasują niż więcej. Jak zaraz się przekonacie, to nie jest najlepsza strategia, którą można obrać podczas 1 godziny realizacji reklamy. Pamiętajcie, że każdy wybór, każda zmiana światła, miejscówki jednak zabiera nam cenny czas. Jakby wiesz, zacznijmy bliżej stołu. Ja nie chciałbym, żeby ta lampa ich jakoś super znacznie wyprzedzała. Z tego względu, że wiesz, po prostu tam mi się pojawia. Chcesz ten... Okej. Dobra, i by było super, jak tak byśmy polecieli. Tutaj widzę, kurwa, ten dwójkowy jeszcze tylko. Szapoba, bo 40 minut, a tak jak ja obserwuję z zewnątrz, to nie wiem, czy 3 ujęcia są zrobione, 4. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie finalnie, bo po mojemu chyba bym szybciej pracował po prostu, szybciej się skupiał na tym, co porobić, nie? A te kontry po prostu, wiesz, będziemy dostawiać jakby do kontry. Czekaj. Okej. A myślicie, że dacie radę jeden w jedną stronę, a drugi w drugą? To dosyć wąsko jest, nie? Opa! Ale lecimy tutaj dzisiaj. Aha, dobra, wbijacie na drążek. Czekaj, dobra, i na 3, 2, 1, żeby was nie spompować jakby za szybko. Uwaga, i 3, 2, 1, go. Dobra, sekunda. Zawijmy się trochę do tyłu, bo widzę jednak trochę bardziej to... I przesuńmy. Kojarzycie te memy z mechanikiem, że mechanik pracuje i klient patrzy za pleców, to właśnie będę ja tym klientem, bo nigdy tak nie robiłem. A to jest szczere. Czy podchodzimy po prostu do lampy, powiedzmy jeden krok. Chciałem powiedzieć, że Patryk jest, widzę, taki bardzo stanowczy i nawet jak stara mu się coś zasugerować, to on tak być jak ojciec. Nie, ma być po mojemu i koniec. I to mi się podoba, że ma swoją wizję i wierzy w nią od początku do końca. Podoba mi się to, bo mieliśmy tu jakąś małą sugestię, ale totalnie nie, ma być po jego końcu. Nie, dawaj. Dobra, fajnie, to starczy. Dobra, lecimy na bieżnię. Zapraszamy. Ale generalnie dobrze sobie radzi, no. Przy tak małej ilości czasu, przy takim stresie. Albo dobra, trochę na takie bieganie, nie? Trzeba zrobić. 17 minut, łyczek dzika. Sekunda. Pamiętacie ten chillout na początku? Drastycznie zaczyna się to zmieniać. Dobra, telefon, żebym sobie zobaczył, co mam w planie. Żebym się nie wywrócił na niczym. Patryk na początku przygotował sobie bardzo wstępny plan, którego bardzo mocno się trzyma i właśnie te notatki teraz sprawdza na swoim telefonie. Dobra, jak jesteśmy pod tym... Michał, teraz Michała mogę prosić? Gdzie jest Michał? Tu, dawaj. Co tutaj możesz... Okej, może... Zauważyłem, rączki się już trzęsą. Bezpośrednie komendy już były. Ale to zrozumiałem, w pełni zrozumiałem. Jak było, dobra, wracajmy tutaj z rolką. Gdzieś tutaj ją załóżmy, a ja zwinduję okna. Bardzo mało czasu. 11 minut, ale tragedia. Dobra, tutaj mamy z 20 sekundek będzie i teraz musi już wejść moment breakdownu, czyli muszę kogoś wsadzić na ćwiczenia i ktoś już musi być zmęczony i musi dostać dzika, obojętnie jakiego. Który chłopaki dzik lubią najbardziej? Musisz wsadzić w to samo miejsce, dobra? 3, czyli zabierasz teraz do tyłu i jakby podkładasz w to samo miejsce, w którym trzymasz teraz. Dobra? 3, 2, 1, go. Dobra, trochę za daleko, dobra? 3 ostatnie minuty. 3, 2, 1, git. Alasz, a brawo Michał bijesz. A ty się odwróć do Michała, że jest dobrze, a Michał ty brawo tam. O, dobra, fajnie. Dobra, mamy. Ostatnie, znaczy przedostatnie. Dobra, to robię produktówki. Serio minuta? Dobra, nie, ale to jest bez... Jest paniczka, bo była sugestia, żeby 3 minuty dodać, przez to, że tam był z butami temat jakiś, z jednym z aktorów, ale no jest warm-up, więc wtedy jest pół godziny przewidziane, żeby to sobie poukładać, tak? Ubierz takie buty, ubierz taką stylówkę i no wtedy jest ten czas na to. Więc trzymamy się sztywniutko. 57 sekund.
W całej adrenalinie na końcu Patryk zapomniał, że produkty raczej nie powinny być umieszczone na ziemi. To źle się kojarzy. Dobra, dzięki. Brawo! Sztos. Dzięki wielkie. Fajnie. Nie, dawaj jeszcze. O, tak, dobra, fajnie, fajnie. Zajebiście. Dzięki chłopaki, trochę się tutaj podpaliłem, ale myślę, że wyszło całkiem sprawnie. Czasu było bardzo mało, nie wiem czy dociągnę warunki jakby czasowe. Ale Jakby spoko, ta końcówka, jesteśmy ludźmi, to nie jest, wiesz, chirurgia. starałem się zastosować taktyki, które, że tak powiem, wcześniej się gdzieś tam być może sprawdzały. Lubię właśnie takie, lubię kręcić w niskim kluczu, w takim filmowym dosyć oświetleniu, więc postarałem się wyciągnąć jak najwięcej kinowego obrazka po prostu z tej hali, tak. Wiesz, chciałem dać jakby z siebie jak najwięcej, może coś jeszcze uratuję w montażu. W ogóle nie kręciłem slow-mo, chciałem, żeby to było takie, wiesz, po prostu dynamiczne, fajne, ludzkie, także tak, jak widzicie, musieliśmy wszystko kręcić ze światłem, chciałem mieć to wszystko w niskim kluczu. Pełną wersję do filmu Patryka znajdziesz w linku w opisie do tego filmu. Koniecznie daj znać, co uważasz o tym filmie, a my lecimy po drugiego uczestnika. Siema Maciej, to my. Jestem Maciej, przyjechałem z Wrocławia. Kawałek drogi jest, ale myślę, że warto było tutaj przyjechać i sprawdzić się w tym challenge'u, bo nie ukrywam, to był naprawdę dobry challenge. Dużo się dzieje w głowie, bo pierwszy raz z czymś takim mam do czynienia, że gdzieś jadę, nie wiem gdzie i po prostu nie wiem co mnie czeka na miejscu, nie? Także to jest takie nienaturalne, bo zawsze gdzieś jak się szło na jakiś projekt czy coś nagrania, no to miało się w głowie jakiś zarys, wizję, plan, wiesz, scenariusz, a teraz tak kurczę, no nie wiem co mnie czeka na miejscu. Jakbym miał podsumować to, czym się zajmuję, to przeważa oczywiście filmowanie. Od czasu do czasu właśnie robię zdjęcia. Jeśli chodzi o film, no to dobrze się czuję właśnie w tematyce sportowej. Nie ukrywam, lepiej, gdy mam na to więcej czasu niż na przykład dzisiaj, tylko godzinę. Jakby bardzo dobrze się czuję w dynamicznych formach, takich treściach krótkich, zdarzają się też dłuższe, nie? Ale głównie dynamiczne formy, tematyka sportowa jak najbardziej mi towarzyszy bardzo często, bo też gdzieś tam wcześniej aktywniej prowadziłem swój tryb życia, więc fajne połączenie się z tego zrobiło. Ja nie wierzę ogólnie, że to się dzieje. Dzieje się. I teraz tak, trochę w lewo. A przede wszystkim są takie 3 kluczowe rzeczy, które klient chciałby podkreślić. Przede wszystkim, że ten produkt powoduje maksymalne pobudzenie. W tym produkcie jest bardzo duża, maksymalna dawka kofeiny. Jest tam 0 kalorii, 0 cukru. I jest on bez soli. To jest kategoria produktów. Zaraz zobaczysz, że są 3. Możesz wykorzystać je wszystkie 3 w tym zadaniu, albo wybrać tylko jeden. Wiadomo? No lecimy z tym Lecimy w koksem. sztosie. No to uwaga, startuje timer, zdejmuje ci opaskę. Mogę, tak? Witamy w WKDzik. Ale ja. Witam wszystkich. Cieszyłem się, jak zobaczyłem tematykę związaną po prostu ze sportem i że jest to w ogóle motyw nagrywania produktu właśnie w tym motywie, więc pierwsze wrażenie było takie, okej, chyba będzie dobrze. Akurat wylosowałeś, moim zdaniem chyba najlepszy, czyli dziczka. Pierwsze pomysły, pierwsze idee. Zaraz do tego dojdziemy. Na razie muszę przygotować aparat. 5 minut. To jeszcze 26 minut, to myślę, że jeszcze spoko. Jasne, ale To się nie jest dzieje. ten czas, kiedy nagrywasz. Potrzebuję teraz czasu, także nie nagrywaj mnie. No, drugi uczestnik i też już widzę trochę, że okej, dajcie mi spokój, jest duże nie? Teraz, dobra, muszę się tutaj trochę ogarnąć i w sumie szanuję to. Podejrzewam, że wszyscy uczestnicy tak będą jednak mieli dzisiaj. Nie? Ja w ogóle zauważyłem jedną rzecz, że on sobie poszedł na bok, w ogóle ludzi nie ma, żeby się tak troszkę... Zalienować, pomyśleć, poukładać, no. Ale tu wydaje mi się, że jest większy poziom stresu wejściowego, że jednak Maciek się stresuje mocniej i po prostu musi trochę zejść, poukładać i na pewno będzie już petarda, nie? Maciek z warm-upu korzysta bardzo intensywnie i od razu zabiera się do rozstawiania świateł. Tak, zrobił setki z uczestnikami, zapytał, czym się zajmują, co robią, czy lubisz bardziej trójbój, dwubój? Kolega mówi o presji czasu, gdzie na półgodzinnym warm-upie jest wysoko. Światło, zobaczył tą przestrzeń, już widzę, że tam głowa pracuje. Jednej rzeczy, o mieczach też byś mógł je rozpalić, albo je włożyć tutaj na dół płasko, żeby mi dały, wiesz, poświatę na ścianę. Jasne, nie I też na problem. ciepłą barwę, czyli na, nie wiem, 2800 albo nawet na pomarańcz możesz spróbować. Nie? No zupełnie inne takie podejście miękkie, mi się wydaje, które mogę się mylić, ale będzie pokazywało też inaczej realizację filmów w tym rozłożeniu całej godziny, nie? Mamy jeszcze 9 minut, szczerze mówiąc wygląda to ekstra, nie? Jest pełen chill.
Mam nadzieję, że mi też doda dużo energii teraz, bo się przyda. No i Maciek też jako jedyny uczestnik dzisiaj, czyli drugi, więc jeszcze nie mam referencji pozostałej dwójki. Zrobił sobie takie próbne szoty, widziałem. Wziął sobie te puszeczki, okej, muszę sobie zobaczyć, popatrzę sobie na światło. Jest tutaj więcej oddechu, to jest ciekawa różnica. No dobrze Maćku, no to jesteśmy już przy tym momencie, na którym czekałeś. Ja już Ci nie zabieram czasu. Startujemy pierwszą godzinkę i powodzonka. To już poszło, tak? Oficjalnie. Dobra ekipa, działamy. No jestem ciekaw, co z tego nam będzie, bo jest zupełnie inny set oświetleniowy. Maciek nie wyłącza góry, więc też to będzie trochę inaczej wyglądało. Grają w kosza, więc też trochę inny pomysł. No jestem ciekaw, myślę, że będzie dużo ciekawych ujęć. Pierwsze co? Jakbyście mogli ją otworzyć, sobie ją będziemy mieli otwartą, weźmiecie łyka na koniec ujęcia. Ujęcie będzie polegać na tym, że zaczniecie sobie z tej linii, piłka z tej strony, tu, z drugiej. No ale tak na pierwszy rzut, co się działo, to powiem szczerze, trochę chaos był, ja to odczuwałem sobie, no bo ta presja czasu jednak zrobiła swoje. Maciek od pierwszych sekund swojego zadania bardzo mocno pokazuje aktorom, czego konkretnie o nich potrzebuje. Do tego stopnia, że nawet w pewnym momencie zamieni się rolami. Wyjdziecie w moim kierunku, uśmiechacie się do siebie. Cheers, łyk, dobra? Dobra. I tylko tyle. Spoko. Elementy, motywy sportowe, że była to koszykówka, że był to temat mi dość bliski, bo związany ze sportem, więc mogę powiedzieć, że jednocześnie się w tym dobrze czułem, ale jednocześnie niepewnie, bo mówię, krótki czas i nieprzemyślane też do końca ujęcia, jak coś chciałem, wiesz, nagrać, no bo w głowie miałem jedno, a zaraz się pojawił nowy pomysł, który też chciałem zrealizować, żeby mieć te ujęcia, nie? Dobra, spróbujemy, dobra? Zacznijcie bardziej od tyłu, żeby mieć przestrzeń. Uwaga, 3, 2, 1, pierwsza próba, hop. Czekajcie, jeszcze dym miał być. 3, 2, 1 i... Nie, chodzi o takie przybicie. Pyk, łyk i tyle. Dobra, spoko. Lecimy? Przeważnie nigdy nie jestem na 100% zadowolony i mówię o tym szczerze, że nie jestem zadowolony na 100% z każdego projektu, który robiłem. Czasami jest to 70%, czasami jest to, nie wiem, 30%. Taktyka Maćka, że zamykamy się w jednej przestrzeni z jednym światłem, daje ten komfort, że możemy realizować wiele bardzo kreatywnych ujęć. Zresztą zobaczcie sami. Stop, jeszcze raz. 3, 2, 1, hop. Stop. 15 minut minęło, a ja mam wrażenie, że Maciek zaraz skończy robotę, bo on po prostu łup, ujęcie, bak, poukładane klocki na timeline'ie. Wydaje mi się, że on nie widzi piłki, tylko widzi klocki na timeline'ie. Powiem wam szczerze, to się dobrze ogląda po prostu, dlatego może na następny challenge zrobimy widownię. Chcielibyście wpaść na taki plan, zobaczyć nie jako uczestnik, tylko jako widz, napiszcie w komentarzu. Uwaga, 3, 2, 1, hop. Jeszcze, tak, bo ja potrzebuję. Możemy tą drabinę? Kurde, ona jest ciężka. Czekaj, może za dół. Weź to zaczekaj, ja sięgnę na tamtej, Tak? Odłóż ją. Dam radę na tamtej. Dam radę. Teraz tak, razem dwutakt, plus minus dwutakt. Co to jest? Dwutakt. Nie wiem, musisz... Dobra, dwutakt. Nie więcej, chodzi po prostu o rzut do kosza. Czyli odbijasz, ciach i starać się rzucić, okej? Planujesz zmieniać miejscówkę, czy chcesz cały film tutaj zamknąć? Chyba nie, chyba zostanę. Chcę się skupić na po prostu koszu, a nie mieszać jeszcze tego z siłownią. Tak tematycznie, żeby po prostu było. Czy wyjdzie w porządku, czy wyjdzie ok, no to zobaczymy dopiero, no jak skleję po prostu te ujęcia, które zrobiłem dzisiaj przed chwilą. Zuza, zaczynamy z tej strony. Gdybyś mógł, ja już stoję stabilnie, światło dać bardziej tutaj na tą stronę, tak. Trochę do tyłu. Dobra, będzie git, no. Zuza, zaczynamy. Uwaga. 3, 2, 1, hop. O, pięknie, to było najlepsze. I jeszcze Michał też. Tak, teraz statyw, no. Teraz jest statyw. Potrzebuję sobie zrobić stabilne ujęcie. Czajcie statyw w sporcie w ogóle? W takich formach? Ale zaraz zobaczycie. Znaczy nie zaraz. Dobra, jak wyjdzie odcinek No dla nich zaraz. z piłką, w ten sposób. I zrobiłem pierwsze ujęcie, bo żebyś wiedział wszystko, co chodzi. Po prostu sobie oglądasz piłkę i raz się patrzysz w lewo, raz się patrzysz w prawo, dobra? Tak wiesz, nie, że jak robot, Zastanowienie takie. tylko wiesz, tak sobie oglądasz piłkę, tutaj z lewej, tutaj z prawej. Wiemy, co robimy? Postaraj się w tym miejscu, nie ruszać się, ani przód, ani tył, dobra? W tym miejscu sobie pach, lewo, pach, prawo. Ja ci będę podpowiadać, ułatwiać. Dobra, oglądasz sobie piłeczkę. Dobra, teraz Dawid, będziesz sobie odbijał piłkę, taką, jak wiesz, bokser robi walkę z cieniem, to ty sobie z piłką, tak wiesz,
Maciek korzystał ze statywu prawdopodobnie po to, żeby zrealizować efekt typu slow shutter speed, czyli dynamiczne ruchy postaci będą rozmyte. Jak już wiemy, Maciek działa w jednym miejscu, nie będzie raczej chyba zmieniał miejscówki. Moim zdaniem to jest dobra taktyka, bo jednak to rozstawienie jednego światła to jest po prostu dobre. Nie ma wtedy, wiecie, tego marnowania trochę czasu na przesuwanie tego światła. I tak patrzyłem sobie za pleców, dobrze to wygląda. To jest dobry pomysł, że jest to żółte światło. No zobaczymy, jak to w kontekście reżyserii też wyjdzie, nie? Bo to jest bardzo istotne. Patryk trochę bardziej tak podchodził spokojnie, wydaje mi się. Wiedział, że ma mało czasu, ale nie do końca... Przepraszam Państwa, ale mi tutaj czas leci. Zapraszam. No i właśnie o tym mówiłem, idzie. No nawet nie mieliśmy wtedy czasu na set. Chcesz nagrać? Bo ja umiem. Mogę, no? Tak? No. Nagrasz mi dosłownie tutaj. No to poprosiłem go po prostu o pomoc, żeby zrobił takie jedno ujęcie. Wiadomo, ja sobie wytnę tam fragment obracającej się piłki na palcu, jakby wspomogłem może wizję końcową o ujęcie kręcącej się piłki na palcu, bo gdzieś tam chciałem to uchwycić. Tak, to ja robię, ale chodzi mi tylko o, wiecie... Ja sobie... O, dobra, elegancko. Jeszcze ile mamy czasu? 7 minut. Zuza, chodź. Jeszcze osobno każdego z Was potrzebuje z piłką i grą, także najpierw sobie zacznę od Michała. 3, 2, 1, hop. Maciek używa też bardzo ciekawej techniki robienia zdjęć, które pewnie będzie gdzieś składał z wideo. Uwaga, 3, 2, 1, hop. Jeszcze raz. 30 sekund. Macie chwila? No już. Skończyłeś? Chyba tak, ale nie, no chyba tak. Nie, dobra, jeszcze 20 sekund, czekaj. Już bez Was, zaraz do Was wrócę, ja sobie jeszcze tylko nagram coś dodatkowego. Okej. Dobrze poszło? Jesteś zadowolony? Zobaczę w domu tak naprawdę. Okej. Na razie nie wiem, co mam myśleć, wiesz, bo to było wszystko takie... tak ujęcia, wiesz, że wiedziałeś, do czego dążysz, czy to jest taka zlepka i potem na timeline'ie sobie układasz? Zależało mi na pokazaniu ruchu, więc chciałem nagrać, żeby była właśnie piłka, żeby gdzieś te energetyki były w tle, żeby one były w ruchu. Ja myślę, że to po prostu posklejam i na pewno gdzieś tam w montażu to wyjdzie, nie? Zależało mi na zrobieniu konkretnych ujęć. No i co uważacie o pracy Maćka? Cały film znajdziecie w linku w opisie pod tym filmem. Lecimy po kolejnego, trzeciego uczestnika. Co to będzie, mordo? Jestem reżyserem kina akcji. Śluby robię. Siemano, jestem Patryk, przyjechałem do Was z Łomży. A filmuję już od 2018, także faktycznie to ma jakiś tam sens, nie? Że rzeczywiście zacząłem to robić. Czym się zajmuję? No głównie zajmuję się filmowaniem ślubów. Oczywiście widziałem, wiesz, pierwszy odcinek tego challenge'u, co robiliście i to było naprawdę sztos, nie? Z tym Piotrkiem mega akcja, ale tutaj mnie zaintrygowało to, że napisałeś, że będzie ten gafer i dużo pracy ze światłem. Tak. I to mnie zastanawia, bo tu akurat nie mam takiego doświadczenia. Poza tym wpadają mi czasami zlecenia jakieś takie komercyjne, typu jakieś korporacyjne filmiki, czy coś takiego, nie wiem, lokalnie, działalności różne, jakieś tam... Zapętliłem się, nieważne. Jeden trop taki miałem, nie? Mam w sumie, ale tak nie do końca w to wierzę, nie? No wiem, że WKDzik mają niedaleko siedzibę, nie? Ale nie wiem, kurde, czy to może gdzieś tam, bo miałem taki trop, myślałem coś, że może sportowego tym razem, jakiś fitness, jakaś typiarka ze sztangą, wiecie, nie? Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy miałaby siłę podrzucać cały dzień, wiesz, nie? Dla każdego tam filmowca, czy może jakaś, nie wiem, jakiś fashion modowe, coś. Dwójeczka. Przez to, że w tej reklamie musisz wykorzystać produkt, który właśnie wybrałeś, ten produkt przez klienta, który jest też z nami obecny na planie, ma swoje takie wyróżniki, o których musisz pamiętać w kontekście reklamy ogólnie, którą będziesz realizował. Więc te wyróżniki są takie dwa, że ten produkt dostarcza dzienną porcję elektrolitów i witamin i jest po prostu bez cukru. Puściłem to ogłoszenie, o tym w ogóle zapomniałem, co nie, i dopiero potem wpada wiadomość na Instagrama po paru dniach, Szymon Chałupka. Mówię, Szymon Chałupka do mnie pisze? Nie, a mój profil to jest 100 obserwujących, nie? Tak patrzę, czy sprawdziłeś maila? No tak, okej, dobra, no to sprawdzam maila i patrzę, jest tytuł, coś tam dostałeś się ten i mówię, ja pierdzielę, ale faza, nie? Dobra, dawajcie mnie to. No to ściągnę. Ale jazda, tak? Witamy w WKDzik, Tak legendarnej myślałem, nie? miejscówce. Siemanko. I tak znam to miejsce z YouTube'a, nie? Skądś znam, no oczywiście, no Dzik, WK, sztos, fajnie, że tu się w ogóle znalazłem, także zarąbiste przeżycie, nie? Za tobą Jasne. jest to, co wylosowałeś, akurat wylosowałeś
buścika od dzika. Wiesz, ja spodziewałem się większego rozmachu, bo tutaj no jednak jest, tak jak pisałeś w mailu, że gafer, oświetlenie, że to wszystko jest trochę z większym rozmachem, też troszeczkę inna organizacja była, więc no spodziewałem się oczywiście czegoś innego i czegoś większego, no bo to druga edycja, na pewno chcecie się rozrastać i tak dalej, więc tak myślałem, że to będzie jakaś duża przestrzeń, skoro jest oświetleniowiec, no to musi być przestrzeń jakaś, tak, żeby fajnie z tym podziałać. Mi łapy latają, że wiesz, jestem troszkę zestresowany, nie? Jest kmina, jest ten czas, czesnik, który musi sobie oddać od wszystkich, poukładać, więc widać, że to jest taką zasadą, naturalna kolej rzeczy. Ciekawostka setupowa jest taka, że jedyny setup z monitorem zewnętrznym, który jest też dostępny i już widzę, że atakuje aktorów, więc już tam jest przemyślane i będzie pewnie powoli układał klocki, 12 minut do końca warm-upu, spina. No wydaje mi się, że trzeci uczestnik jest trochę tak pośrodku tego wszystkiego. Nie ma super stresu, ale nie jest też gonitwa. Ja to widzę, o tak ci powiem. Ja to widzę. Jeżeli to czujesz, to czemu nie? No taki pierwszy kmin, żeby wiesz, uzasadnić wypicie tego izotonika, No, nie? a zadaj sobie pytanie, czy jesteś w stanie przez ten czas wymyślić coś lepszego. No to widzisz, no to wiesz, zegar tyka, zegar tyka, także Spoko, to okej, mam. let's go. Dobra, to jeszcze możemy, to jeszcze ty, nieźle, 1/3 mojego czasu, mogę jeszcze chwilę pomyśleć, super. Zmoczyć go, że jest zrąbany po treningu. Spoko, dam radę. Oblać go, wiesz. Jakąś wodą, coś się tego, no. No to widzisz, jest, wiesz, jeszcze Mogę tam... wziąć taką koszulkę, żeby bardziej było widać, że jestem spocony. Pierwszy pomysł, jaki mi wpadł do głowy, to coś takiego, że bierzemy Michała i on jest po jakiejś rozgrzewce, po jakimś treningu już zmęczony, wchodzi koleżanka, daje mu ten izotonik, tak, że tu jest porcja minerałów, masz cię orzeźwi, coś takiego. No i on dostaje powera, zaczyna napierdzielać na tej siłce, coś tam. Nie zapominajcie, że możecie wynajmować sprzęty od Panasonica Polska na ich oficjalnej wizytówce na mojej platformie. Linki znajdziecie w opisie do tego filmu, a ja już nie zajmuję wam czasu. Fajne jest to, że chcę oblać tutaj uczestników, trochę nadać, wiecie, takiego potu, siłownia, zmęczenie, to jest fajne. Ja się trochę martwię, bo mamy 9 minutę, już myślę, że powinno być światło tak dogadane, rozstawiane, ale zobaczymy, rozpędza się to powoli. Chciałem utrzymać trochę konwencję WK, bo oglądam chłopaków, znam ich kanał, wiem jaki robią content, jakie mają reklamy też i chciałem trochę, no tak pójść grubo, przegiąć trochę pałę, zrobić z tego taki trochę cringe. Co, jesteś gotowy na pełen ogień? Ogień z Ogień z k***ami, tych, co nie wierzyli, powodzonka, czas start. Muszę wam powiedzieć jedno, że drugi uczestnik już miał od 10 minut światło tak na gotowo. Więc trochę jestem zaskoczony, że to jest taka pełna chillerka i zobaczymy, czy się sprawdzi jeden temat, że im bliżej końca, tym będzie, wiecie, większa taka draka, nie? Więc zobaczmy. Z drugiej strony jest dużo takiego wytłumaczenia storyboardingowego, co tam się będzie działo, więc to też może tylko pomóc, nie? Jak wiemy, co robimy. Wiesz co, to zaczniemy na początek od tych treningów, co nie? Dawidzie, czy możemy jakiegoś softboxa lampę zrobić, wiesz, żebyś go doświetlił fajnie? Podciągać mogę robić z nosy. Najbardziej widowiskowe ćwiczenia, czyli co, pewnie klata jest najfajniejsza. Mogę bo to- robić martwy ciąg. Tak, martwy Mogę ciąg. robić klatę, mogę robić podciąganie, wydaje mi się, że też jest takie dosyć. Wiesz co, ja bym nagrał takie ujęcia, jak wrzucasz sztangę jeszcze, tylko światełka nie mamy, ale no dobra, to w sensie tego plate'a, no nie? Dobra. Spoko. Czekaj, sobie jeszcze zobaczę. Zaczniemy od takiego detalu, że on sobie tą sztangę, plate'a wrzuca, nie? Tylko tym dzikiem może z drugiej strony, wiesz, żeby było widać. I światełko tak bardziej, o właśnie, super, no, z tamtej strony. Dawaj, zapierdziel go, no. Jeszcze raz. Dawaj. A weź tak Dawaj. O, dobra. Patryk w tych wszystkich emocjach i stresie będzie bardzo często zapominał kliknąć rek, aż w końcu wepniemy mu ramkę. Tak po prostu, bo jesteśmy też ludźmi i pomagamy na miejscu. Tak, wiesz co, ja sobie włączę tą czerwoną ramkę, bo nie widzę, że jej nie mam przy nagrywaniu. Spoiler, nie włączył. Tak, i to już sobie załóż to z drugiej strony, tak, już teraz się przygotuj, żebyś sobie usiadł, ja tylko muszę ustawienia sobie zmienić. Ciekawe, czy to wyjdzie, bo na razie postawię na prostotę, proste światło i działamy, nie? I to jest spoko. Wiesz, że czasami to działa lepiej. Tak, niż kombinowanie. No ja mam taki styl, lubię przegiąć pałę, no. Lubię tak trochę zrobić taki chaos, trochę podkręcić to wszystko, bo lubię te emocje, lubię jak coś się dzieje i w to poszedłem. Na koniec pewnie będzie jakiś najazd na butelkę, jakieś zakończenie, jakiś okrzyk pewnie. Taka była koncepcja i myślę, że w jedną, dosłownie w 30 minut, biorąc pod uwagę przygotowanie sprzętu, zaznajomienie się z aktorami, ze wszystkim, z oświetleniowcem, nie byłem w stanie nic mądrzejszego wymyśleć, nie? Więc... Tu łazienki? No. To szybciutko, dawaj. Tak jak powiedział, tak zrobił. Patryk biegnie teraz właśnie do łazienki, żeby Michała spocić, oczywiście wodą. Ty, kojarzę to z nagrań, zajebiście tu jest. Jest. O, tako? To na grubo, no dobra. Naturalnie, prawdziwie, nie? Tak, żeby było wiesz. Słuchaj, a czy ty możesz, żeby szybciej to przestawiać, wziąć na przykład na jakimś kiju softboxa? Bo tym nie przejedziesz, wiesz, z drugiej strony na przykład. Wiesz, o co chodzi? Trochę tutaj zaczyna wychodzić właśnie brak doświadczenia z pracy ze światłem.
Że ja lubię emocje i naturalność, taką, której trochę nie wyreżyserujesz. To znaczy, to jest dużo takiego jakby motywowania Michała było i takiego mówiłem mu, co ma robić, co ma krzyczeć, jak ma robić. Ty, jeszcze raz, bez cukru! Bez cukru! Witaminy? Witaminy! Jest taki kunszt filmowcy ślubny, który nie jest zły, bo to jest, mamy jedną akcję, którą muszę grać na 5 punktów i to się właśnie dzieje. No i jednak też to, co mówił, że nie ma takiej czułości tego światła, nie? Co się dzieje, jak sobie to ustawić, tylko korzysta z tego, co trochę jest. Nie? No i to jest takie odczuwalne, ale to twoje zalety gdzieś tam potem na montażu, bo można trochę przygrać innymi rzeczami i chyba najbardziej storyboardingowo mi się wydaje myśli, żeby coś przekazać. Ma jakąś tam i wizję i to tak liniowo będzie starał się chyba konstruować. No zobaczymy, bo ten czas ucieka. Wszystko manualnie ostrzę, a może mi się przyda ten autofokus jakiś. Całe życie na manualu, a ten, jak się zrobi, jak się robi? Z przodu? Tutaj masz, tak. A, zajebiście, zapomniałem o tym, sztos. Dawaj mordo, jeszcze raz lecimy. Wydrzyj mordę, dawaj! Mocno, głośno! Ale siedzi, tak. Tak jest. Dobrze. Elektrolity, mocno, głośno. Krzyż elektrolity. Elektrolity! Bez cukru! Bez cukru! Chyba mam konwencję. To myślę, że to też mogło się wziąć z tego, jakie ja filmy robię, czyli ślubne. I tam też muszę, znaczy nie muszę, ale lubię też, jak jest na to miejsce i przestrzeń, podkręcić parę młodą na przykład, albo gości, których nagrywam. Ale też największe emocje oddaje Patryk, żeby przenieść za kamerę, nie? Ale jedna rzecz, że ja bym sobie tego Majka wpiął, bo potem może być szkoda właśnie, że tego Majka nie wpiął, nie? Ale może się uratuje, są jakieś Adobe podcasty, ale jednak taki kierunkowy mikrofon jest bezpieczniej potem, nie? Plan na spontanie jest, żeby zrobić tutaj chore. Ale nie, no jakiś plan mam, taki wiesz, konwencja bekowa, śmieszna, raczej typowo taka dzikowa chyba, bo oni lubią takie rzeczy, więc teraz robimy takie przebitki na koniec filmu, a początek zrobimy chyba na końcu, tak mi się wydaje. O, wiem co zrobimy. Teraz zdejmiesz koszulkę już, dobra? Zrobisz parę takich powtórzeń, cyk, cyk, cyk. Chcę, żebyś wydarł mordę do kamery albo gdzieś za mnie się patrzył. Tak, tak jest! Dobrze, zajebiście. Jakaś kwestia, bez cukru! Bez cukru! Dobra. Dobra, zajebiście. Gdy po zakończonym ujęciu zapala ci się czerwona lampka, wiesz co to oznacza. Kurde! Jeszcze raz, Michale, sorry. Nie kliknął. Amatorka. Szymon, kogo ty wziąłeś? Po serii kilku faili zlitowaliśmy się i włączyliśmy ramkę wokół monitora. Czerwony wskaźnik ramki i on. Ja na angielskim menu też, kurde, mam, wiesz, jadę cały I teraz jak wciśniesz, to jest o. Zajebiście, bardzo dziękuję za taki tip. Myślę, że warto przyjechać tutaj przede wszystkim z taką otwartą głową, świeżą głową, wyspanym i z taką kumulacją trochę takiej energii, żeby tą godzinę dobrze wykorzystać, a właściwie te 1,5 godziny, bo jest jeszcze ten 30 minut na przygotowanie się. Słuchaj, jak już idziemy w głupoty, to pójdźmy na całość. Dasz radę wziąć magnezja i coś po twarzy, tak się poklepać? Tak się... Dobra, dobra. Czekaj, daj mi tylko tutaj ostrość zrobić. Dobra, róbmy swoje, dawaj. Bez cukru! Bez cukru! Triceps! Ty, no nie mów, dawaj. 33 minuty. Dawidzie, ile czasu potrzebujesz, żeby ustawić ten setup na te dramatyczne ujęcie, co ci mówiłem na początku? Jeżeli wykorzystamy tą lampę, to z 5 minut. Aha, dobra. Tak bym chciał, żeby wykorzystać to. Jeszcze, bo to chyba trzeba tak na maksa, żebym ja też to ściemnił w kamerze sobie jednak, nie? To musimy tak chyba zrobić. Mogę to dać na fulla, damy nad nim, no i wtedy masz efekt tego typu, że jest wyłączone. I ewentualnie zdecydujący. Dobra. Ty, to zgaśmy jak możemy w ogóle te światło, co? W sensie zrobimy sobie lepszy, kurde, klimat. Nie, tak jest git. Drugie i trzecie to jest dobry pomysł, wystarczy. Mamy tutaj fajnie to oświetlone. Dobra, stary, lecimy znowu, dalej, pokazuj, kurczę, co masz. Czekaj. Chwila przerwy była. Dobra, jeszcze jednego muszę, bo tutaj trochę nie za wiele mi wyszło. Dobra. No trochę tak, do tej pory pracowaliśmy tak bardziej na spokojnie, dwoma poprzednimi uczestnikami, ale to może dobrze, bo w końcu jest taka ciutka pikanterii. Piotrek, Paweł tak to nazwał, jako ciutka pikanterii ma. Idę się napić, bo nie mogę. Ciutka pikanterii, nie mogę wygrać. Jeśli Patryk tak dobrze montuje jak ściemnia, Właśnie. to będzie gruby film. Włączyłeś nagrywanie? Oczywiście. Macie jakiegoś takiego boksa, na którego można usiąść do TRX-ów, czy coś, czy nie do TRX-ów, do tego, do crossfitu, zajebiście, no to może to zrobimy. Dobra, chcę z wami obgadać tą scenkę właśnie, nie, tą początkową, żeby jakoś to w miarę tak fajnie wyszło. To musi być krótkie, szybkie, takie na temat, nie? Widzę to tak, że teraz jest początek filmu robimy, tak, tą scenkę. Ty, Michale, ten trening, który zrobiłeś, to tak jakbyś go zrobił po wypiciu izotonika, nie? Rozumiesz? Jakby konwencję, No to czyli ja tu jestem taki, idę umyć ręce,
Jestem w teorii... Jesteś w teorii po jakimś treningu zmęczony troszkę. Aha, czyli trochę... Jesteś trochę już zmęczony i jesteś opadnięty z sił teraz. I chcesz zrobić jeszcze, załóżmy, nie wiem, kurde, jesteś po cardio na przykład, po rozgrzewce i już nie masz siły, tak? Światło się zmieniło, to zabiera czas i tak właśnie się zastanawiałem. Miałem pomysł, że na przykład jak się robi resetup światła, to żeby na przykład go stopować timer, ale z drugiej strony mam godzinę i muszę też trochę ten kosztorys sobie obliczyć w głowie, nie? Że jeżeli potrzebuję zmienić światło, no to mnie zabierze jakiś czas. Potrzebuję go zmieniać, czy nie potrzebuję, może od razu sobie rozstawić jakieś gotowe sety. To jest właśnie taka kolaboracja z oświetleniowcem. No i się zastanowić, czy ten czas jest spoko, czy nie spoko, nie? Bo mi się trochę wydaje, że trochę stracony jest tutaj czas, bo jednak na softie z góry by było nawet chyba lepsze rozwiązanie. Każdy robi to, co potrafi, to, co czuje, to, co chce. Dawaj Michale, rób swoje! Zmarnowany jesteś, dawaj! Nie? I jeszcze raz, piłę musisz wyrzucić, jak ci pokazywałem. Za siebie, w bok. Na pozycję szybko 3, 2, 1, zmarnowany, zleniwy, dawaj. Patryku, jeszcze 3 minutki. Dobra, ile mam czasu? Wiesz co, jak ja będę odjeżdżał, to ty tak w trakcie takie robisz cały czas. 3, 2, 1! Dobra. Mamy? Postaw dzika szybko tutaj. 1, 0. To akceptujemy, co? O kurde, nie nagrałem! Żartuję. Format! Dzięki. Żoneczka, bardzo dziękuję, daliście super robotę. Wiesz co, no super, fajny challenge, no czas po prostu był taki, kurczę, króciutki, żeby tutaj, wiesz, wykorzystać w pełni te wszystkie oświetlenia i tyle potencjału tu jest. Mam wrażenie, że wykorzystałem, nie wiem, 20% tego wszystkiego, 15% może nawet, nie? Nie jestem pewny tych pierwszych ujęć, tych wariackich, które robiliśmy, ale to myślę, że muszę montażowo to podratować, nie? Okay. Fabularnie trochę chciałem to zrobić, bo mamy 45 sekund. 45 sekund to tak dużo, niedużo w sumie, nie? Bo jednak to trzeba trochę tam jakoś, żeby było w miarę ciekawe. Więc tak lekko się chcę zacząć tym ujęciem na koniec, które tu zrobiliśmy. No potem rozpierdziel zrobić. Fajnie, że jeszcze udało mi się w locie nagrać tą butelkę na takiego mastershota na koniec. Może to wykorzystam, a jak nie, taką grafikę wpierdzielę. Fajnie, dziękuję, że tu byłem. Koniecznie sprawdź trzecią pracę Patryka, link w opisie do tego filmu, a lecimy dalej. Spróbuj tego, bez cukru, minerał. Mam na imię Michał, przyjechałem z Podlasia, z Białegostoku. Generalnie mieszkam pod Białymstokiem, ale Białystok. Filmowaniem zajmuję się dokładnie od 2017 roku. Że na pierwszy ten challenge się nastawiałem tak, że kurczę, no bardzo bym chciał. A z drugim było tak, że złożyć, nie złożyć, tutaj napisać. Bo nie wiedziałem po prostu, czy też jakby nie obejdę się troszeczkę smakiem. Ale żona do mnie mówi, dawaj typie w ogóle, wysyłaj, wrzucaj jakby swoje produkcje. Fajnie. Więc to jej zasługa. Pozdrawiam żonę. Tak. Najczęściej lubię robić produkcje, chyba tak to po prostu określę, pazurem i trochę mroczne. Nie ukrywam, że zawsze jak oglądałem filmy, czy interesowałem się tego typu tematyką, to po prostu jarały mnie rzeczy takie fajnie oświetlone, klimatyczne, no po prostu ten filmowy look. Bardzo dużo myśli, bardzo dużo takiej po prostu plątaniny. Co to będzie, jak to będzie, czy jaki pomysł, czy to będzie taki pomysł z góry narzucony, czy będzie możliwość mocnego kreowania po prostu tego wszystkiego. No niesamowicie mnie to ciekawi. Witamy Cię Witamy na WKG. Dzień dobry. Siemanko. Cześć, ale duże ekipy. Tak. Stałem tutaj i nie wiedziałem, gdzie jestem. Jakie pierwsze wrażenie? No super, Spodziewałeś się? fajnie. Nie spodziewałeś się. Nie spodziewałem się, totalnie nie spodziewałem się, ale jak już gdzieś tam było, że 2 aktorów, że jest produkt, to już pomyślałem sobie, dobra, okej, fajnie, że jest produkt. To oni mi kazali powiedzieć, witamy na WKG w tym tonie. To nie mój pomysł. Ja raczej bym cię, wiesz, inaczej przywitał. Typu cześć. I konterka. Weźmiemy to. Michał pierwsze sekundy od razu poświęca na to, żeby dogadać się z Dawidem w kwestii oświetlenia. No i spoko, a to będziesz miał dobrą... Mamy naszych aktorów. Ale śmiesznie w ogóle, jakby nie jestem totalnie przyzwyczajony. Ale mega fajnie, mega fajnie. Dobra, nasi aktorzy, gdzie są nasi aktorzy? No, bo będę dużo troszeczkę zrobię. chciał cię jakby wyeksploatować. Dobrze, nie ma problemu. Dobra, generalnie ja mam taki plan, już gdzieś tam w głowie mi się to mieści, żeby po prostu zrobić fajny, taki bardziej filmowy klimat tej reklamy 45-sekundowej w dość takim mrocznym klimacie. Jesteście też jakby macie białe koszulki, więc będziecie się fajnie odcinać od tego tła, tak mi się wydaje. I co? Mamy produkt. Ten produkt ja bym sobie też ograł trochę oddzielnie, zestawiając to ze ćwiczeniami. Bardzo się ucieszyłem. Już jak było to apelowane od samego początku właśnie, że to światło będzie pod pełną kontrolą osoby, która będzie uczestniczyć w tym challenge'u, to no tak gdzieś tam w środku w sobie jarałem się tym, że będzie można wykręcić to po swojemu. Weź mi koncept jeszcze raz przedstaw, czyli ty tak, robisz sobie na początku, ogrywasz produkt. Jaka jest nasza rola? Na początku jakby
żeby też nie mówić wam za dużo, oddzielnie jesteście nagrywani, jeśli chodzi o ćwiczenia i potem wasze takie kolabo. Powiedzmy, no jakby A w to będzie jednym... jakiś before, after, że nie wiem, coś bierzemy, jakiś ten... To dogramy sobie później. Teraz wszyscy YouTube'owi ogarniacze gimbali, wyważenia zhejtują mnie za to, w jaki sposób to robię, ale mam presję czasu, więc proszę mi wybaczyć. Normalnie bym to zrobił. To już serio ostatnia wstawka. Jeżeli podoba Ci się ten format i chciałbyś wystartować w kolejnym, trzecim challenge'u, to już teraz masz możliwość zgłosić się albo zgłosić kogoś, kto wiesz, że powinien znaleźć się tutaj w tym odcinku w następnym sezonie. Zostawiam link w opisie do tego filmu ze szczegółami i tam znajdziesz formularz zapisowy. Z softboxem i z gimbalem. Każdy co innego. Dobrze, Michał, to co, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Wszystko w głowie poukładane? Tak mam. No to nic, nie pozostało mi nic innego jak odpalić timer, no i co, powodzonka. Wielkie. Godzinka dla Ciebie. Jak zobaczyłem po zdjęciu tej opaski tą całą przestrzeń i pomyślałem sobie, dobra, mamy światło, mamy dużą przestrzeń, od razu wiedziałem, że po prostu chcę to zrobić na niskim kluczu, na kontrach, klimatycznie, tak powiedzmy, no filmowo. Ale kurczę, to śmiesznie tak, jak w grze komputerowej, taka w RPG-ach, nie? Wszyscy, moi aktorzy! Słuchajcie, pierwsza rzecz, po prostu już sobie gdzieś tam to układam, staniecie sobie w pozycjach bardziej takich posągowych, będziecie trzymać produkt, bardzo skromne światełko, zaraz wybierzemy sobie scenery tak, żeby jak najwięcej się działo, ja po prostu zrobię najazd, zrobię po prostu przebitki, stricte takie produktowe. Przy produkcie będąc, to Michał dostał suplementy, które robią z treningu prawdziwy challenge. Kreatyna na siłę, cytrulina na pompę i regenerację, a bomba na totalne pobudzenie. Co nie? Że Po prostu ciach. Cety? Czy bardziej tak... Nie, ja was ustawię. Wszystko wam powiem, dobra? Teraz tak, damy radę to wszystko zgasić? Dobra, odpalmy sobie to na razie. To jest bicolor. Teraz wiesz co, jeszcze ja bym potrzebował konterki jakiejś koniecznie z tamtej strony. Stójcie, za chwilę wracam. Dobra. Bomba. Jak to się bierze? Ja mówię, nie... To jest przetreningówka. Okej, i to też jest przetreningówka. To jest głębi proch. Dobra. 3, 2, 1, ciach. Pięknie, robimy dubelka. Ja myślę, że od razu możemy, żeby też trochę przyspieszyć sobie flow pracy, oświetlamy jeden segment, więc odchodzę od tego, że oddzielnie ty. Oświetlamy sobie jeden segment i pracujemy. To oświetlenie jest git. Bałbym się, że ta twarz mogłaby nie wyglądać po prostu ładnie, mogłaby się nie prezentować, więc biorąc pod uwagę jakieś takie close-upy, to lubię sobie gdzieś tam tym mięciutkim światełkiem popracować, no a tym ostrzejszym na takiej stricte kontrze, chociaż i tak w trakcie nagrywania zrobiłem takiego trochę switcha. Ja tak cię szybko zapytam, gimbal jednak out. Wiesz co, nie, hybryda. Biorąc pod uwagę to, że bardzo lubię najazdy, bardzo lubię takie smooth ujęcia, to w momencie, kiedy są takie wyciskania albo takie no rzeczy chaotyczne, to fajnie też chaotycznie z łapy nagrać. Dobra, tak żeby też nie za dużo. Zmieśćmy to między tymi tutaj, za tą maszyną, dobra? Przepraszam, wróćmy do poprzedniego miejsca. Po czym poznać dobrego operatora? Także zmienić oświetlenie, a potem wracać do tego, co było. Znaczy jest dobry. To znaczy, że jest dobry. Jeszcze sobie zróbmy tak. Chcę, żeby użyć? Tak. Ja tylko raz potrzebuję. I lecimy. Jeszcze raz? 3 razy. Pomysłu nie miałem przez pierwszych 15 minut, to muszę się przyznać. Tak po prostu nagrywałem to, co standardowo pewnie bym nagrał, robiąc jakieś takie promo wideo właśnie, czy to dla konkretnego produktu, czy dla konkretnych osób, bo też tak trochę gdzieś tam w mojej głowie się rodziła taki obraz, że okej, no jakby mamy też aktorów, oni też są ważni, trzeba zaprezentować no, produkt, ale no co z tym produktem można zrobić? No jednak to jest produkt dla ludzi, którzy pracują na siłowni, ćwiczą, więc świetlóweczka, produkty, robimy klimat z produktów. Gdzie mamy jakiegoś kubika, cokolwiek i zróbmy sobie teraz tak, to są tylko te 4 produkty. To jest to samo, ale to sobie zrobimy tak. I teraz tak, odpalamy świetlóweczkę na lighty, pięknie, ustawmy taką samą temperaturę jak tam, 5600. Dobra, i teraz tak, wiesz co, ja bym bardzo chciał, żebyś ty o tak po prostu popracował, nie? Ziu. I do ciemności. I się bawimy w Jedi. Dobra? Ej, słuchajcie, znalazłem maszynę do pompowania fokusu, patrzcie. Uwaga. Pięknie. I jeszcze raz. W trakcie, jak zacząłem nagrywać i z tym światłem sobie gdzieś tam operować, to narodził mi się taki pomysł, że po prostu zrobię taką mega dynamiczną, szybką taką zajawkę, dlatego trochę mnie przeraża 45 sekund, bo wbrew pozorom w mojej wyobraźni, w mojej gdzieś tam takiej fantazji filmowej jest to dość długo. Tak jak ci
Poza kamerami powiedziałem, że te 20 sekund byłoby super, byłoby ok. O, jest wytwornica dymu. Nadymimy! O, mam wrażenie czasami, że się kompromituję tymi tekstami, ale słuchajcie, to wszystko jest ze stresu. Stańcie blisko siebie. I teraz tak, stańcie na samym środeczku. Tu jest środeczek, tu gdzie ja stoję. To musicie mieć... To na razie stoi tu. Ja zazwyczaj tego tak nie robię, ale musicie mi wybaczyć. Ustaw je najmniej, jak tylko to możliwe jest, dobra? Nie, w sensie najmniejszą ilość mocy, tak jest git. Ta barwa jest ok. Jest mniej więcej... Dawid, dopalmy trochę, wiesz? Tam jest nie wiem ile procent, ale zwiększmy. Muszę zrobić tak, żeby mi ta lampa nie wchodziła. Czekaj, przepraszam, będę musiał tutaj wejść. Monia, kroczek do tyłu, tylko uważaj na maszynę. Ile czasu? Minutę. Pijemy. 30 sekund! Już. Szybkie, krótkie łyki. Jeszcze raz. 7, 6, 5, 4, Stańcie. 3. 2, 1. No i jest zapis, piłka leci, piłka w powietrzu, no i koniec. Gratulacje. Brawa. Dziękuję. Podziękowania dla was wszystkich. Dziękuję ci, mistrzu, że trochę pobiegaliśmy z tym światłem. Dziękuję przede wszystkim wam, że trochę was musiałem styrać i daliście radę. Spokojnie. Dzięki. Miło było współpracować. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Nie wiem, co mam zrobić teraz. To już jest koniec. Odwozicie mnie, zakładacie mi opaskę. Montuję, żeby... Jakby wygrał już, nie? To jest mail, od którego... Nie, jakby... Odkładasz sprzęt, karta dla siebie Dobra. i robimy setki. Link do pełnego filmu Michała, żebyś mógł go obejrzeć, znajdziesz w opisie do tego filmu, a zapytajmy Dawida, co sądzi o oświetleniu przez uczestników. Moim zdaniem najbardziej kreatywnie do tematu pod kątem oświetlenia podszedł uczestnik numer 2. Bardzo fajnie to wyglądało, tak patrząc nad ramienia, mega plastyczny obrazek i wydaje mi się, że też najbardziej taktycznie podszedł do tematu, bo tutaj przy tym challenge'u wydaje mi się, że nie same umiejętności, takie czysto techniczne czy operatorskie miały znaczenie, ale właśnie przyjęta taktyka. I tutaj też przy pracy ze światłem, jeżeli ktoś zaczynał, brzydko zabrzmi, wydziwiać, dużo sobie setupów zaplanował, tutaj też była troszeczkę z mojej strony taka pułapka, tego sprzętu było bardzo dużo, można było skorzystać z wielu rzeczy, nie wszystkie były przystosowane, tak mi się wydaje, do dzisiejszego działania, więc ten zawodnik numer 2 wydaje mi się, że najbardziej z głową, że tak powiem, podszedł do tematu. Natomiast tutaj przyjęliśmy założenie, że ja się nie wtrącam, nie podpowiadam, oni muszą sobie wszystko sami poustawiać, więc były sytuacje, w których myślę, że to mogło też wynikać z nerwów, z braku czasu, ale ta komunikacja szwankowała, to znaczy nie było tego komunikatu, gdzie co ma stać, jak ten operator to widzi, więc ja pomimo tego, że gdzieś tam widziałem, że to można by było jeszcze o 2 metry przesunąć, czy troszkę się obrócić, czy też na przykład nie decydować się na jakiś tam setup, bo można to uzyskać czymś, co już mamy pod ręką. Siemano, jestem Maciek Jurek, na co dzień pracuję w Direct by Ekipa. Jestem prawie zwycięzcą zeszłorocznej edycji challenge'u Najlepszy Filmowiec w Polsce, organizowanego przez kanał Filmujemy. Ja w zeszłym roku, kiedy brałem udział, w ogóle byłem pierwszy, więc ja nawet nie wiedziałem, co się będzie działo. Nie wiedziałem, kto będzie uczestnikiem, ale miałem ten komfort, że byłem pierwszy, więc ten stres mi w miarę szybko zszedł. Jeżeli chodzi o porównanie tego, no to pierwsza edycja była o tyle prostsza w swoich założeniach, że miałeś gotowego gościa, ten scenariusz był bardzo liniowy, bo było gotowanie pad thaia, czy tam coś z orzeszkami było, pamiętam. Bo pamiętam, jak rzucaliśmy tymi orzeszkami. Mieliśmy gotowe światło, pracowaliśmy na zostanym świetle, więc było to prostsze w swoich założeniach i dużo można więcej było wyciągnąć, uważam, w montażu. A w drugiej edycji to wszystko jest takie bardziej rozdmuchane, tak zresztą patrzcie, na jakiej jesteśmy w wielkiej hali, jesteśmy w WK Dzik, a w tym roku temat był bardzo wdzięczny, bo uważam, że nagrywanie siłowni to jest bardzo wdzięczny temat i można się bardzo pobawić historią, światłem. Tegoroczna edycja, szczerze mówiąc, jak ją projektowaliśmy, ja myślałem, że to będzie takie fajny kontencik YouTube'owy, chillerka. Natomiast jak przyjechałem tutaj rano dzisiaj, zobaczyłem ten potężny stack od Dawida, który go przywiózł, sprzętowy, oświetleniowy. Pojawiło się więcej ludzi tutaj na planie, to mówię, to nie będzie takie łatwe zadanie, nie? Jeżeli mnie to przytłoczyło, to potem zacząłem łączyć więcej kropek, że uczestnicy nie wiedzą, gdzie jadą, mają tą opaskę, poznajemy się, wsiadają z 3 facetami do samochodu i nie wiedzą, gdzie jadą. To wszystko wpływa na to, że ta edycja była zdecydowanie cięższa, ale wydaje mi się, że będzie lepiej się ją oglądało. Faktycznie na końcu zobaczymy, kto ma największe skille czasowe, trochę ekonomia się tutaj nam wtrąciła, bo jeżeli Dawid przestawia lampę, to ja sobie odbieram samemu 5 minut. Jeżeli przez pierwsze pół godziny na warm-upie ja nie dogadałem się z kimś do końca, a były takie momenty, gdzie widziałem, że można by było je zagospodarować czasowo, to ja to potem gdzieś stracę. Więc tutaj z perspektywy takiego filmowca naprawdę gruby temat. Na dzisiaj w tym miejscu to już koniec, ale przejdźmy do tego, co
co interesuje Was pewnie najbardziej, czyli kto wygrał drugą edycję najlepszego filmowca w Polsce. Przed tym jeszcze poprosiłem chłopaków z WK, żeby obejrzeli tą pracę. Zobaczmy, jak się im spodobała. Cześć wszystkim. Dostaliśmy zadanie, aby ocenić produkcję dzisiejszych uczestników. Jesteśmy gotowi. Filmy będą wyświetlane losowo. Wiemy, że już jest. Są już ocenione, a to są nasze oceny. Zobaczymy, czy się pokrywają z gustami jury oficjalnego. A, czekajcie. O, już. Znam tego typa. Spróbuj tego, bez cukru, minerały na cały dzień. Co? Jakie oczy, ty? Co wy mu zrobiliście? Ja widziałem trochę tych Ja nie scen znam tego ogólnie. człowieka. Myślałem, że to Zetoro, a to jest jakiś szalony On człowiek. cały dzień pompował. Co nie? Jak nie Zetoro. O. Ty, ale musiał doedytować Zetoro tak samo, A on że mi musi pisał, że zaedytować. nockę robił, to już wiem, próbował trafić całą noc. No bardzo profesjonalnie widać jednak, że profesjonalista to nagrywał. Zobaczmy dalej, nie? To poczekaj, czyli wszystko będzie z naszymi ludźmi? Tak. No tak. Okej, dobra. Fajnie, fajnie. To mi bardziej już kupuje, tak na bieżąco mogę powiedzieć. Ale ma bary, co? Lepsze niż Zetoro ma bary. Ta Zuza. Fajne, dużo się dzieje. Powiem wam, trochę przeszkadza mi w ocenie to, że to Zetoro i mam bekę, nie? Skupienie Ale duże na się... koszykówce, wiadomo, ale to nie o to chodzi, żeby tu sama siłownia była, czy co, bo to dzik jest uniwersalny, tak? Do wszystkich sportów. Ale że w tej reklamie mówisz, tak? No. Kosza też gracie dużo, więc... Bo oni mieli do W sumie dyspozycji pasuje po prostu do nas. wszystko, co tam było? Dokładnie tak. Tak, Okej. I wybierali sobie. No, Ale- dla mnie to jest znowu widać, że fajnie. bardzo profesjonalnie to jest nagrane. Mi się kojarzy tak z latami 80., jakby, nie wiem, takie flow prowadzenia takiej zajawki, takiej miga, że gdzieś tam, wiesz, ta Jakby z ulicy, ta konsekwencja koszykówka. w prowadzeniu tej zajawki jest taka dla mnie bardzo oldschoolowa dla nas. Lata 80., wiesz, jakieś, nie wiem, też wokół NBA na przykład, nie wiem, jakiś mi się klip kojarzy, Insomnia, jakieś takie, wiesz, co klipy były z tych nut z lat 90., takie disco, tylko że to jest zrobione w tej takiej jakości zajebistej, doczesnej. tak. Kurde, jak mam się bawić w krytyka, może bym tutaj zobaczył więcej takiego starej jakości, nie? W sensie, że to by szło w parze, tak jakby z tą konsekwencją, jak to jest prowadzone, tak? Nie wiem wam to wytłumaczyć, no jaką kozuje tą piłkę, nie? Takie typowe, nie dość, że ta technika jest Zetoro, jak coś wiem, że nie jesteś koszykarzem, ale że Ale jest... jest w drużynie, więc podobno trenuje. No, ale to niczym nie świadczy. To niczym nie świadczy niestety. Dobra. To jeszcze ja, jak mogę się dorzucić, dla mnie pierwsza była jakaś, a ta jest po prostu taka organiczna, pachnie latami 80., ale jest taka trochę nijaka jednocześnie, wiesz. No jest taką Sport, migawką, nie? piąteczka, taka bez duszy, a ta pierwsza była jakaś, nie, że wiesz, To ta prawda. pierwsza miała duszę, ta No, jest taka ciekawe, trochę bez duszy, ciekawe. ale obie ładne. Ładne, tak. To prawda. Wiemy, że firmy korzystają z wielu takich formatów marketingowych, że są, Też mamy są bezduszne potrzebne reklamy, i takie, nie? i takie, No. nie? Jak Nie zależy mówię, do że kogo to chcesz źle, komunikować. Nie mówię, że to źle, porównuję dwie. Ale też rozwadniasz markę i to jest takie, i możemy siedzieć i do końca, nie? 15 Dnia. minut możemy odpowiadać bez konkretnej No. odpowiedzi na to. Fajny bicik.
No, ale chyba już coś wiem. Chyba już coś wiem. Muszę wam pokazać, jaki mi film wczoraj wyskoczył, stary. Znowu dla mnie na przykład bardzo dobrze technicznie to wygląda, super jakościowo. Też zdajemy sobie sprawę, że to było zadanie, oni mieli to na szybkości kleić, więc No teraz tak, jak tak. ja bym... Dwójki, nie? Tylko, Podobne że do dwójki. siłownia, a tam Więc kosz. Na ile my tutaj, wiesz, jakiejś duszy my możemy wymagać, jak to było robione na szybko, bo kurde, to są raczej takie mało inspirujące zajawki, nie? I żeby coś inspirującego bardziej stworzyć, to musisz poznać temat, zapoznać się z tematem. Ja widziałem... Oni mieli ileś czasu, No ta bardzo reklama trwać? krótko mieli. Chyba godzina. Bardzo mało, im leciał timer na telewizorze, To ja ciężko- byłem wtedy ciężko na... zrobić. No, No. więc Ja wiesz, wiem, weźmy ale to pod uwagę. 45 Z montażem? sekund ciężko zrobić, Nie, wiesz. bez montażu. Ciężko zrobić reklamę z historią, No tak ciężko, krótko. no nie da się Jak dla- są reklamy z historią, one trwają tak 2 minuty, nie? Dlatego poszli w takie montaże, co jest spoko, nie? Sklejka podobna do drugiej. Parę fajnych kadrów mi się podobały, ten na bramie na przykład i ten końcowy mi się podobał efekt. No w ogóle technicznie super. No. Widać, że pro, nie? Że ale- sama technika pro. Ale ta poprzednia też miała fajne momenty dla mnie, więc Mhm. tak na równi bym je dał. W takiej kolejności jak szło, właśnie pierwsze, drugie i trzecie. Pasuje mi tak. Że to ostatnio dla mnie na trzecim miejscu. Ale zależy, jednak kto ty- to oceniał. Kto to oceniał, Wiesz, zależy, bo jak to tak. robił Błażej, to może być w ogóle na odwrót. Ale A podobała jak to mi się robił w tej ktoś, drugiej... kto bardziej patrzy na historię już, no to wiesz. Dla mnie jedynka się najbardziej wyróżnia, bo O, jest też jedynka. profesjonalnie nagrana i jest jakiś tam charakter, a te dwie bym dał ex aequo, nawet mógłbym, bo bardzo podobne na bardzo ja tak podobne. samo. Ale jakby dwójka była nagrywana na zewnątrz, jakieś blokowisko stary, kosz stary, to by była A to pewnie nie na były pierwszym zasady miejscu. chyba, wiesz, nie Musieli można być tak na było. hali, nie? No. Ale ta dwójka też dla mnie mocna. Zastanawiałem się w ogóle, czy nie dać jej też na pierwszym miejscu, co nie? Ale jednak nie, jedynka. Tak jak leciało, to 1, 2, 3. Ja obstawiam. Mi się najbardziej też jedynka podobała, no a potem dam na równi drugą i trzecią. No jedynka dlatego, że najbardziej z niej coś zapamiętałem, że ten witamin boost ma tych minerałów i to zostało mi w głowie, po kolejnych tak nie zostało mi nic w głowie, tak o marce, nie? O produktach. Wiadomo, że suple były zaprezentowane, no ale ta pierwsza najbardziej, myślę, zostaje, no. Jakby trafiliście, że to była ta kolejność. Że wygrało... Tak jak oglądaliśmy, to było 1, 2, 3. Elegancko. Pozdrawiamy jurora i twórców. Dobra robota jak na tak krótki czas i to nie był jeszcze Naprawdę. wasz temat, bo wiem, że to nie był, to byli ludzie, co to nie jest ich życie, nie? Siłownia. To jest w ogóle fajny pomysł na film do nas, że my mamy takie zadanie. Był No. kiedyś taki temat, nie? Że dajecie nam godzinę i kto zrobi lepszą reklamę. No i właśnie jesteśmy już w tym miejscu, na które pewnie najbardziej czekacie, czyli właśnie będę spotykał się z uczestnikami po to, żeby powiedzieć im, kto w końcu wygrał. To będzie bardzo ciekawe, bo oni dopiero teraz się poznają na planie, mijali się, nie mieli okazji ze sobą porozmawiać i w ogóle się poznać, więc to może być ciekawe doświadczenie. No to co, łączymy się? Siemanka. Siemanko, witam wszystkich. Siemanko. Ale tak jak właśnie mówiliście, nie? Mi się też wydaje, że trudne to było, kurczę, znalezienie koncepcji na film, nie? Żeby, kurczę, w ogóle pomysł w takim szale wymyśleć, a ujęcia to chyba jakoś tam poszły, co mi się wydaje. Dokładnie, bo to tytuł tego konkursu był podchwytliwy, że na najlepszego Tak. filmowca, ale tutaj jakby wydaje mi się, że ten zmysł reżyserski to jakby bez tego ciężko po prostu by było podołać. No ja na przykład nie uważam się za jakiegoś tam wybitnego reżysera, więc... Jak sobie te 4 filmy obejrzycie po spotkaniu, one są wszystkie z innej galaktyki i swój specyficzny styl, że podszedł do tego inaczej i też co ciekawe, każdy inaczej zrozumiał zadanie. A jest to kluczowa informacja, bo my ocenialiśmy, czyli ja, Panasonic i też WK Dzik. Taką pierwszą, najważniejszą to było właśnie zadanie, które Wam przekazywaliśmy. Czyli każdy z Was dostał tą samą informację, że jest produkt, ten produkt ma jakieś swoje wyróżniki. Dlaczego one są ważne? Bo cała komunikacja wszystkich produktów, które mieliście w swoich zadaniach,
jest bardzo sztywno określona. Drugą kwestią to już była kwestia typowo taka filmowa, czyli kwestia tego podejścia do właśnie zmysłu reżyserii, do pracy samą kamerą, ujęciami, myślenie taką przestrzenią filmową. To było na drugim miejscu, a na ostatnim miejscu z takiej perspektywy wagi ocenialiśmy światło, bo widzieliśmy, jak dużo pracy z tym światłem wykonywaliście i potrzebowaliście też takiego czasu i obliczania tej ekonomii. Jeżeli rolkę mam po drugiej stronie siłowni, to na drugą stronę to mi zajmie 2 minuty plus rozłożenie, to sobie każdy z Was kalkulował. Na trzecim miejscu postanowiliśmy, że nagrodę zgarnie Michał Pęza. Drugie miejsce należy do pana Macieja Weszka. Brawo, Maćku. Drugą edycję najlepszego filmowca w Polsce za pierwsze miejsce Lumix S1 Mark II z obiektywem 24-62-8, zestaw za ponad 20 000 złotych, zgarnia Patryk Łapiński. Nie! Brawo, brawo, brawo. Ja zaraz Wam wysyłam te filmy. Patryk najlepiej podszedł z perspektywy właśnie tego pierwszego, czyli no tego briefu klienckiego, nie? Że mamy reklamę produktu, która ma jakieś swoje wyróżniki i ta reklama produktu bardzo wpasowuje się w klienta. Każdy z nas jakby pojechał do klienta, jednak klient by potrzebował takiej relacji z Wami i to, co by otrzymał, potrzebowałby, żeby to było takie klienckie i tutaj na tych 3 płaszczyznach było najlepsze dopasowanie, po prostu. Wiem, że ten czas leci, a muszę sobie jeszcze, wiesz, V-loga, podgląd, inne głupoty poustawiać, wiesz, tej czerwonej ramki sobie nie ustawiłem, tych innych głupot i tak, dobra, co będzie, to będzie, wiesz, i jeszcze pomysł znaleźć i to, i tamto, i te pierwsze 20 minut to minęło, wiesz, tak, że po prostu ja nie wiedziałem do końca, co robię, nie, po prostu wiedziałem, że muszę nagrać ćwiczenia i dobra, to nagrywamy, wiesz, klatę, dobra, to bicek, dawaj Michał, wiesz, tam go zmoczyłem w ogóle, żeby był taki zmęczony i tak dalej i te 20 minut to nie pamiętam nawet, nie, to był taki stres, ale potem już trochę zwolniłem i wiesz, już tak zacząłem sobie to wszystko uporządkowywać i wiesz, jakoś tam to potem poszło, nie, ale Ja jestem fanem osobiście tych wszystkich fuck-upików z nienagraniem, czyli zajebiste ujęcie, Michał, ten aktor, tam pełna pompa, chyba najbardziej był wypompowany przy Tobie. Jest taka cisza tej siłowni, tylko słyszymy ten dźwięk rek i po prostu no, to było te. No to jest stresujące wszystko, więc szapoba. Ja Wam powiem, trochę miałem nawet, trochę dla samego challenge'u sam bym chciał w czymś takim wziąć udział z Waszej perspektywy, nie? Bo to jest na pewno niesamowite przeżycie. Natomiast muszę powiedzieć Wam wszystkim, że te wszystkie 4 prace, one są na tak wysokim poziomie, że no tutaj szczerze mówiąc najbardziej grało rolę zrozumienie tego zadania samo w sobie i dopasowanie się, powiedzmy, do tego, żeby ten film faktycznie miał charakter reklamowy, żeby on reklamował. I tu najlepiej tą rolę, w tej roli się odnalazł Patryk, bo wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że po tym filmie wiem, że jego produkt ma te właśnie cechy, o których ja każdemu z Was mówiłem i nie da się tego wyrzucić z głowy. Nie chciałbym, żeby ktoś z Was myślał, że ocenialiśmy takie podejście na przykład do klienta, bo nie każdy z Was w ogóle może wiedział, czym jest WKDzik i to gdzieś odstawiamy do boku. Nam zależało faktycznie na tym, żeby po tym każdym filmie każdy rozumiał, że jest taki produkt i ten produkt ma to, o czym Wam mówiliśmy. I tutaj Patryk sobie najlepiej poradził, ale jak sami zobaczycie, to była gruba stawka i zrobiliście wszyscy zajebistą robotę. No ja mega szacun dla Was, bo w ogóle ze 160 ludzi znaleźliście się w 4 i jeszcze w 1,5 godziny zrobiliście takie sztosy, że macie naprawdę być z czego zadowoleni, bo szapoba.
Creek. Your love was wild,